Często mi się zdarza, że gdy robię pisanki albo bombki, zastanawiam się, gdzie je położyć, gdzie je postawić, gdzie je powiesić. Do świąt został już tylko moment, więc to jest pomysł na bardzo proste pisanki i do tego taki nietypowy stroik. Wystarczy słoik albo dwa. Ja w drugim posadziłam rzeżuchę, ale można na przykład wrzucić ciasteczka. I ten rzeżuchowo-ciastkowy jest całkowicie przemalowany. Na szkle maluje się bardzo niewygodnie, farba się ślizga. Zresztą na jajkach plastikowych też. Więc jeżeli macie primer, warto i szkło i jajka jeden raz przeciągnąć primerem. Potem wystarczy tylko jedna warstwa farby akrylowej i wszystko wygląda całkiem ładnie. Papier ryżowy w kwiatuszki, śliczne, urocze, błękitne, czyli moje kolory. Jeden papier na taką pracę, jaką zrobiłam, to wcale nie za dużo. Troszkę zabrakło mi na tył słoika. Albo mogłam zrobić troszkę mniej jajek. No ale lecimy. Klej do dekupażu i po prostu przyklejam. Bukieciki są malutkie, więc każdy obrazek bardzo ładnie siada i praktycznie nie robią się żadne zmarszczki. Jak zwykle chciałabym, żeby każde jajko wyglądało troszkę inaczej. Więc czasami wzór przyklejam tylko z jednej strony jajka, a czasami naokoło. Proszę bardzo, tu naokoło, a w kolejnym jajku po jednym bukieciku z jednej i z drugiej strony. Kolejność przyklejania bukiecików była taka, że najpierw obleciałam wszystkie jajka, a to co mi zostało poszło na słoik. Widziałam, że troszkę za mało zostało, więc zastosowałam technikę choinki, czyli z przodu kwiatki, a z tyłu jakoś to będzie. Gdy klej wysechł, papier ryżowy przemalowałam lakierem akrylowym matowym. To nie ma być bardzo kolorowa praca, dlatego muszę dobrać farbę w kolorze, który już istnieje na jajku, czyli o właśnie w takim. Gdy złożę film, to wszystko wygląda tak ciach-prach, a to nieprawda. Ja czasami się męczę po 20 minut, żeby dobrać odpowiedni kolor. Po prostu krew i łzy. A niejednokrotnie mi się zdarzyło, że to co zrobiłam wywaliłam do kosza i zaczynałam mieszanie farb od początku. No ale powiedzmy, że ten kolor może być. I oczywiście każde jajko jest inne i w każdym jajku ten kolor wędruje w inne miejsce. Połączenie beżowego i białego trzeba jakoś zagospodarować i zastanawiałam się nad dwoma rozwiązaniami. Pierwsze najprostsze, ale zawsze się sprawdza, żeby na połączeniu kolorów przykleić jakąś wstążeczkę, koronkę, a może jakiś ozdobny sznurek. Drugie rozwiązanie jest dla tych, którzy są mniej zapracowani i mają więcej czasu. Zamiast przyklejać koronki, troszkę pomalujemy. Wystarczy pędzelek gąbkowy 8 mm oraz wykałaczka. Pędzelkiem malujemy kontury falbanki, które mogą być zarówno w kolorze beżowym, jak i białym, jak lubicie. Tak już nie wygląda źle, ale wykałaczką można zrobić naprawdę cuda. Okej, przesadziłam, może nie cuda, ale kropeczki naprawdę robią robotę. Jeżeli zwykła wykałaczka wydaje Wam się za mało profesjonalnym narzędziem, to zawsze możecie użyć dłutka kulkowego. Biała kropeczka na beżowym tle wygląda jak dziurka. Natomiast białe kropeczki dodane w tym miejscu dają efekt koronki. Możliwości jest mnóstwo, kombinujcie jak lubicie. A ja się teraz biorę za słoik na rzeżuchę. Potrzebny jest szablon oraz pędzel do szablonów. Prawdę mówiąc, to ten szablon potrzebny jest dlatego, że tył słoika wyszedł tak choinkowo, smutno i pusto, więc myślę, że ta kratka dobrze zrobi. Podczas malowania staram się nie najeżdżać kratką na bukieciki. Kończę jej malowanie kilka milimetrów przed bukietem. Chyba z nadmiaru czasu wzięłam się za malowanie koronki na słoiku, chociaż w tym miejscu znakomicie wyglądałaby zwykła bawełniana doklejona koronka. A na koniec wzięłam jeszcze takie maleńkie 5 cm jajka i przemalowałam kilka na niebiesko i kilka na beżowo. Na początku zakładałam, że cała praca będzie matowa, ale gdy już prawie wszystko było gotowe, ten głęboki mat nie wyglądał dobrze, więc wszystko przemalowałam, no i teraz się błyszczy. I jakby tego wszystkiego było mało, to na słoiku jeszcze walnęłam efekt emali. Wystarczy do tego pędzel szczecinowy i lekko rozwodniona czarna akrylowa farba.
Okej, no to czasu mi zabrakło, a film trzeba kończyć, żeby w niedzielę można go było opublikować. Więc niektóre jajka mają malowaną koronkę, a do niektórych, jak widzicie, dokleiłam. Ale myślę, że taka różnorodność jest fajna. Pomalowałam koraliki, no i jeszcze do jajek dodałam takie ładne biżuteryjne zakończenia. Wystarczy je przyszpilić taką ładną, elegancką szpileczką z ozdobną główką i to naprawdę fajnie wygląda. A teraz trzeba ubrać buty, pójść na spacer i znaleźć jakąś ładną gałązkę, na której będzie można przynajmniej jedno jajko powiesić. Bo oczywiście, gdy wszystko jest gotowe, można po prostu wrzucić jajka do słoika i to już całkiem fajnie wygląda. Ale ja potrzebowałam do szczęścia wysokiego strojka. Chciałam, żeby stał na komodzie i żeby było go widać z daleka, więc żadne tam niskie podstawki do jajek. Pomyślałam, że zdobędę jakąś fajną gałązkę i na nią powieszę przynajmniej jedno jajko. A na dno słoika rafia, piórka i może jeszcze jakieś inne cuda. Na razie pokazuję Wam, jak mi jajeczka wyszły, jak z bliska wyglądają. A za moment ekskluzywna aranżacja strojka, no i święta przybywajcie. U mnie w tym roku będzie bardzo rodzinnie. Mam nadzieję, że pogoda też dopisze, bo święta są wyjątkowo późno. No to widzimy się po świętach. Wesołych świąt. Do zobaczenia.